naszego gościa, pana doktora Molinę, do tego, żeby podzielił się też trochę inną kulturą, ale może nie tą, którą myślimy, że jest tą kulturą, czyli tą amerykańską, może tą bez śmieci. Without the garbage. Taką, którą chciałby, żebyśmy my zapamiętali, jak wygląda przekazywanie wiary przez Ojca w rodzinie, w której nie muszą być tylko śmieci, a możemy odnaleźć tam coś cennego. Good afternoon here, morning. Dobrze, dzień dobry, witam was wszystkich. When we talk about love, Kiedy mówimy o miłości, we're talking about the essence of a nature that is not ours. mówimy o istocie natury, która nie pochodzi z nas. It's an insane attempt to try and express love without receiving it. Nie jest możliwe przekazywanie miłości, kiedy sami jej wcześniej nie przyjęliśmy. You cannot give what you have not received. Nie możesz dać tego, czego nie masz wcześniej. The Bible says in John, Gospel of John, chapter 15, verse 13, Biblia no, mówi w Ewangelii Jana 15:13, rozdział 15, wers 13. no greater love than this, that a man laid down his life for a friend. Nie ma większej miłości ten, który daje swoje życie za swojego przyjaciela. The essence of love is not selfish. Istota, esencja miłości nie jest samolubna, nie jest egoistyczna. In this book, What is a Man? The last chapter contrasts love versus selfish. W tej książce ostatni rozdział zestawia i pokazuje różnicę, rozróżnienie między differentiation between Love miłością versus selfish. i samolubstwo. If you ask many men what's the opposite of love, Kiedy zapytasz wielu mężczyzn, co jest przeciwieństwem miłości, they'll say hate. oni mówią nienawiść. It's not hate. Nie, to nie jest nienawiść. It's selfish. To jest samolubstwo, egoizm. When you're called to love your wife, when you are called to love your Jeśli wife, jesteś wezwany do tego, by kochać swoją żonę, God is saying stop being selfish. mówi Bóg mówi przestań być samolubny. All men Każdy człowiek, get married każdy mężczyzna asking their wife, what are you going to do for me? Żeni się pytając, co ty zrobisz dla mnie? And it's not what they're going to do for you, it's you laying down your life for them. I to małżeństwo nie jest o tym, co żona może zrobić dla ciebie, ale o tym, że ty jesteś gotów położyć swoje życie za nią. But you cannot lay down your life or deny yourself if you're a child. I nie jesteś w stanie położyć swojego życia, jeśli jesteś dzieckiem. Because the center of a child's life is himself. Ponieważ centrum życia dziecięcego jest ono samo. A child says, me first, me second, and me last. Dziecko mówi, ja jestem na pierwszym miejscu, jestem pierwszy, jestem na drugim miejscu i na trzecim miejscu. I ostatni też. To deny ourselves, we have to imitate Christ. Żeby położyć siebie, żeby zaofiarować siebie, my musimy naśladować Chrystusa. He said the words, not my will, thine be done. On powiedział, nie moja wola, ale Twoja wola. In 1 John chapter 4 verse 19, W pierwszym liście Jana, chapter 4, w rozdziale 4, wers 18, it says, we love because he first loved us. tak, mówi o tym, że my kochamy, jesteśmy w stanie kochać, ponieważ pierwsi zostaliśmy ukochani wcześniej. If you don't experience the love of God, you can't give the love. Oczywiście, jeśli nie doświadczyłeś wcześniej miłości od Boga, nie jesteś w stanie tej miłości Many dać. men are looking for the love of God. Many men Wielu mężczyzn poszukuje miłości Boga. look for the love of God. Romans 5:5 says, List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 5, wers 5 mówi, the love of God is poured out in our hearts through the Holy Spirit. że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. If you don't have a relationship with the Holy Spirit, you will not receive the love of God. Jeśli nie masz relacji z Duchem Świętym, nie możesz przyjąć Bożej miłości. When your wife does not feel loved, she's going to go find another man.
Jeśli twoja żona nie doświadczy miłości od ciebie, znajdzie sobie innego faceta. A father is the expression of God the Father. Ojciec jest ziemską ekspresją Ojca Niebieskiego. And he is laying down his life for his wife and his children. I on ofiarowuje, składa swoje życie za swoją żonę i swoje dzieci. Many persons in America ask me why I come to Poland. Wielu ludzi w Ameryce pyta mnie, z jakiego powodu ja przyjeżdżam do Polski. Why do I have a burden for the Polish man? Z jakiego powodu przemawiam do polskich mężczyzn? It's the love of God. Z powodu miłości. He wants to make Polish men champions. Ponieważ Bóg chce uczynić polskich mężczyzn mistrzami. The expression of your manly character W wyrażaniu waszego męskiego charakteru. is the smile in your wife's face. A wyrazem waszego męskiego charakteru jest uśmiech, piękny uśmiech na twarzy twojej żony. If your wife is frustrated, Jeśli twoja żona jest sfrustrowana, if she's bitter, if she's upset, jest niezadowolona, sfrustrowana, you need to fill yourself up with the love of God and love her as Jesus loves his church. potrzebujesz przyjąć miłość do Boga, potrzebujesz napełnić swoje serce miłością do Boga And his church. i Kościoła. And so a real man, Prawdziwy mężczyzna, a true man, prawdziwy mężczyzna loves everyone kocha każdego at all times, i cały czas in every place, w każdym miejscu, without exception. bez żadnych warunków. That is a father. To jest ojciec. I love what the rabbi said. Bardzo mi się podobało to, co rabin powiedział. The rabbi is the expression of the father's heart. Rabin jest wyrazem ojcowskiego He serca. is the nucleus of the family, On jest jądrem rodziny. the unit On jest of jednością. family is father. Ojciec zapewnia jedność rodziny. Without father, Bez ojca we are selfish. jesteśmy samolubni. But a father's discipline and correction breaks our selfishness. Bez ojcowskiego upomnienia i korekty stajemy się bardzo samolubni. Jesus said this, Jezus mówi: no one takes my life. nikt nie bierze mojego życia. I give it Nikt go nie odbiera, ja je because daję, my father has asked me. ponieważ ojciec poprosił mnie o to. That is a champion. To jest mistrzostwo. Thank you. Dziękuję. Może być takie poczucie, że trudno je zastosować, trudno uczynić je The praktycznie. most difficult thing a man has to deal with is a woman. Może nam się wydawać, że najbardziej praktyczną rzeczą jest jak współpracować z kobietą. The Bible says, husband, live with your wives with understanding. Biblia mówi, drogi mężu, żyj ze swoją żoną w zrozumieniu. Giving them honor Honoruj ją. as a weaker vessel. Uznawaj jej szacunek. Giving them honor as a weaker vessel. Whatever you give a woman, she will multiply and give it back to you. Cokolwiek dasz kobiecie, ona to pomnoży i zwróci tobie. If you get married to your wife and give her one sperm cell, 9 months later she gives you a baby. Jeżeli żenisz się z kobietą i dajesz jej jedną komórkę swojej spermy, to za 9 miesięcy ona zwróci ci dziecko. You give her a little bit, she gives you a lot back. Tak, dajesz jej malutki kawałeczek, ona ci zwraca całą masę. If you give your wife a little hell, she'll give you a lot of hell back. Jeśli dasz swojej żonie malutkie piekło, ona ci zwróci duże. If you're not careful, Jeśli nie będziesz ostrożny, uważny, your selfishness twoje samolubstwo, egoizm to your wife will return skierowane na twoją żonę będzie ci zwrócone. as a tsunami that will kill you. Tak pomnożone, że cię zabije. Mówił Pan, że Question for you. Polacy As you said, mają być mistrzami, że Polish should be Pan oczekuje, że Polacy będą tymi mistrzami, którzy I don't know. The uratują Polish inne men narody. should be Chcę powiedzieć, że po raz champions, pierwszy and słyszę taki tekst this zaskakujący. championship will be Chciałbym zapytać Pana, save czy to jest takie mówienie, żeby nam się other to nations. podobać? Czy
to na głębsze podstawy. What is the root, what's the foundation Dodam, of chodzi mi o this dzisiejsze niszczenie prejudice? świata poprzez niszczenie rodziny, mężów, żon. We don't see ourselves as God sees us. My nie widzimy siebie samych tak, jak Bóg nas widzi. We ask God for little things. Prosimy Boga o małe rzeczy. God created us to ask Him for big things. Bóg stworzył nas, żebyśmy prosili Go o wielkie rzeczy. Psalm 2, Psalm 2, verse 8, wers 8. God says, ask me and I will give you the nations. Bóg mówi, proś mnie, a dam ci narody. And I'll give you the ends of the earth for your possession. Dam całą ziemię aż po krańce jako twoją własność. How many of you have asked God for nations? Jak wielu z was, proszę podnieście ręce, kto z was prosił Boga o narody? How many of you have asked God that you would influence the ends of the earth? Kto z was, niech podniesie rękę, jeśli taki jest, kto z was prosił Boga o to, żeby miał wpływ na krańce ziemi? The secret is in Genesis 18, verse 18. Sekret jest w Genesis 18:18. w Księdze Rodzaju, rozdział 18, wers 18. There's a secret in the Bible. To jest sekret w Biblii. God says, Bóg powiedział, I will make Abraham a great and mighty nation. ja uczynię z Abrahama wielki, potężny naród. The question is, how will the Polish men be a champion and lead other nations? Pytanie jest, jak polscy mężczyźni mogą być mistrzami i prowadzić inne narody do tego. Genesis 18:18. God will make Abraham a great and mighty nation. Odpowiedź jest w Księdze Rodzaju, rozdział 18, wers 18. Bóg uczyni z Abrahama wielki, potężny naród. Why? Dlaczego? Verse 19. Odpowiedź jest w wersie 19. Because he will be a father to his children and teach them my ways. Ponieważ on będzie ojcem dla jego dzieci And- i nauczy je moich dróg, mówi Bóg. Tato.net is the secret to make Poland a mighty nation. Tato.net jest sekretem, jak uczynić z Polski wielki naród. We don't need a lot of money. Nie potrzebujemy zbyt wiele pieniędzy. We don't need a lot of intellect. Nie potrzebujemy zbyt wiele intelektu. We need fathers and sons. Potrzebujemy ojców i synów. The relationship in Malachi 4:6. W relacji, o której mówi Malachiasz 4:6. 4:6. The Bible says, if a father's heart and a son's heart do not join, chaos and confusion will be on the land. Once again. Malachi 4:6, Malachiasz 4:6. the last verse in the Old Testament. Ostatni wers w Starym Testamencie. If you don't follow Abraham's example Jeśli nie pójdziecie za Abrahamem jako przykładem, of joining your heart with your sons, czyli bycie razem serc ojcowskich z synowskimi, it requires love. które trwają w miłości. And the heart of the son towards the father requires respect. Ponieważ serce ojca połączone z synowskim budzi szacunek. A father towards the son, love. To connect to hearts. Ze strony syna do ojca jest potrzebny szacunek, a ze strony ojca do And syna the heart potrzebna jest miłość. A son to the father requires respect. Tak, od syna w kierunku ojca oczekiwany jest szacunek. Respect is currency. It's money. Szacunek to jest waluta, to You są need to pieniądze. pay respect. Oni potrzebują płacić szacunek. Romans 13:7. Rzymian 14:7. Pay honor to whom honors due, and respect, pay it to whom respect is due. Oddawaj szacunek tym, którym szacunek jest należny. The secret to Polish men becoming champions is fathers and sons connecting in God's word, in his purpose. Sekretem mistrzostwa polskich ojców jest Connecting fathers and sons połączenie ojców i synów in w one szacunku i heart. w miłości.
in the Word of God, the teaching, the instruction of the Bible. Tak, którzy są uczeni przez słowo czytane w Biblii. It's not social justice. To nie jest tylko sprawiedliwość It's społeczna. not political power. To nie jest moc polityczna. It's not economic understanding. To nie jest tylko ekonomiczne zrozumienie. It's the character of a father connecting with the character of the son. To jest charakter ojca połączony z charakterem syna. Thank you. Ja bym zacytował ten fragment z Malachiasza, który